Jest następny dzień po godzinie 11, czyli w grze to są 2 tygodnie i możemy sobie przetestować i przeanalizować, jak wygląda tutaj sytuacja na tym pastwisku. Wydaje mi się, że tu jest naprawdę świetna sytuacja. Zdrowie na 100% i niedużo zjadły, bo tutaj chyba było 11400 po godzinie 11, czyli tutaj zdecydowanie więcej może być tych krów, tak więc wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Właśnie sprawdziłem i wiem, że wszystko będzie tutaj działało na tym pastwisku. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, tu jest problem z tym, że ta linia dotycząca łąki nie jest wyświetlana i nie byliśmy do końca pewni, czy po prostu krowy jedzą tą łąkę, czy też nie. No ale teraz jest ta pewność. Zwierzęta są zdrowe, tej trawy troszeczkę ubyło i no i to cieszy. Dzisiaj planuję wizytę w młynie, ponieważ co prawda nie mam zbyt wiele zboża, ale wypadałoby przed nadchodzącymi żniwami opróżnić zbiorniki ze zbożem, tak więc troszeczkę jeszcze muszę zostawić tego zboża, żeby zrobić tutaj paszę, ale przede wszystkim chciałbym tą większą część zboża przewieźć do młynu i przerobić to na mąkę. Oczywiście mam nadzieję, że dzięki temu uzyskam wyższą kwotę. A tutaj zobaczcie, no już jest zbyt dużo tego obornika, nie będę wysypywał. Tutaj za chwilę przyjadę i tak, wywiozę ten obornik. Większość z was myli tą płytę i się zastanawia, dlaczego tutaj się obornik nie pojawia. Tutaj się nie będzie pojawiał obornik, tak? Tu jest po prostu takie miejsce, gdzie mamy po prostu ten obornik przywieźć i wyciągnąć z chlewni, czy też z kurnika i tutaj go sobie składujemy, tak? Jak widzicie, to nie jest taka płyta obornikowa, jaką my znamy, czyli taka automatyczna. Czyli tutaj sobie, to jest tylko po prostu takie miejsce, gdzie składujemy obornik. No i tego obornika jest za dużo, trzeba będzie wywieźć na tą dużą płytę obornikową. Okazuje się, że na tej płycie tutaj dosyć dużo jest, bo to już jest druga łyżka, czyli 1000 tam był litrów. Mogłem to wrzucać jednak na przyczepę. Ale dobra, to sobie weźmiemy, załadujemy. O właśnie. Czyli jeszcze raz tutaj będę musiał przyjechać. Czyli około 3000, 3-4000 litrów tu można przytrzymać. Całkiem sporo. Zastanawiałem się też, czy by ten obornik czasami nie wrzucić na kompostownik, żeby zrobić kompost. Ale zdecydowałem się, że jednak ten obornik będę tam trzymał. Mimo tego, że jak na razie nie ma jakichś takich sytuacji, nie zapowiada się, że będę ten obornik jakoś intensywnie wykorzystywał. W tym sensie, bo po prostu nie mam aż tak dużo pól. Dodatkowo, akurat w tym roku nie mam za wiele zbóż posianych. Znaczy takich zbóż, gdzie ten obornik mógłbym wyrzucić, rozrzucić. Bo jeżeli są zboża, no to oczywiście wymagania, jeżeli chodzi o azot, są bardzo wysokie, aż tam do 200 kg na hektar w czystym składniku. W związku z tym tego azotu trochę więcej potrzeba. No ale z racji tego, że przechodziłem na rolnictwo precyzyjne, to nie było siane w ogóle żadnych ozimin. I teraz mam też taką sytuację, że najprawdopodobniej trzeba będzie kupić jakieś pole z jęczmieniem albo z pszenicą. Bo dzisiaj będę to przerabiał, jęczmień i pszenicę będę przerabiał, zawiozę do młyna i po prostu przerobimy to na paszę. Bo plan jest taki, żeby po prostu kupić już te pola, też żeby mieć większy areał i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że jeszcze kombajnu nie mam, no ale mam nadzieję, że tutaj na kredyt albo w leasing się weźmie ten kombajn, tak więc nie powinno być to jakimś dużym problemem. A teraz autentycznie całkiem fajnie się spłaca to wszystko, całkiem fajnie się już generuje tutaj pieniądze. Tartak umożliwia mi tutaj właśnie inwestowanie takie, albo mieć takie pomysły, żeby wydawać dosyć duże pieniądze, bo jednak miesiąc generuje tam całkiem niezłe przychody. Właśnie teraz sobie wjedziemy tutaj. Aha, no i jeszcze ewentualnie słomę. Dużo słomy mam jeszcze. Dużo słomy i z tej słomy może byśmy zrobili sobie... Czekajcie, muszę to zobaczyć. Jeszcze nie stosuję tej modyfikacji, która do wyrównywania wideł. To by mi się przydało tutaj. Okej, właśnie u Daniela grając w trybie multi, to mi się tam ta modyfikacja spodobała. Ona już jest od długiego okresu czasu na ModHubie i ja zrobiłem nawet jej prezentację tej modyfikacji, ale nie stosowałem jej później.
a jednak ona jest świetna. Będę musiał ją tutaj dorzucić do mojego modpacku, takiego obowiązkowego na tą serię. I tak jak powiedziałem, tutaj słomy jest dosyć dużo. Gdybym teraz, może nawet dzisiaj, wrzucił tą słomę na kompostownik, to ten kompost jeszcze by się zrobił przed żniwami, mógłbym go sprzedać i za te pieniądze mógłbym kupić, no może nie wiem, czy kupiłbym, ale w znacznej mierze, no byłyby na pewno jakieś fajne przychody. Podejrzewam, że całkiem niezłe przychody byłyby za przerobioną słomę, czyli za ten kompost. Dobra, a obornik? No co, obornik sobie tutaj będzie leżał, to nie? Chociaż powiem wam, że już coraz ciężej tutaj usypać i... O, jeszcze odłączyłem sobie szuflę. Przez przypadek nacisnąłem przycisk przy joysticku, który odczepia. O, właśnie. Pod kciukiem mam go i przez przypadek nacisnąłem i odpadła mi łyżka. Dobra. Widzicie, cały czas kontrakt jest, chyba się zatrzymał, bo chyba tam nasion nie ma, trzeba będzie tam zawieźć. Jeżeli chodzi o kontrakty, no właśnie, z tego też można zarobić. Ale zostały mi chyba tylko 2 na nawożenie. No i ten na siew. Dobra, to chyba wystarczy. Sobie zostawię tutaj i później ewentualnie będziemy tu przywozili słomę, ja sobie później to wyrównam. Jeszcze tylko ładnie tam ten obornik podrzucę i będzie, nie wiem, na 2 miesiące spokój? Nie, no powinno być na więcej. Czyli tutaj 3 łyżki pełne, czyli tak około 4000 tam się zmieści na tej małej płycie obornikowej. Sprawdziłem ten kontrakt i rzeczywiście tam brakuje nasion, zaraz będziemy te nasiona chcieli tam dowieźć, tylko że tutaj platformę wykorzystam najpierw do przewożenia tych owiec, chociaż nie owce, to są kozy, i tutaj chcę, żeby było to tak jak wcześniej wam chyba tłumaczyłem, mam tutaj kozy, trochę za mało kóz jest, które dają mleko i to jest problem, w związku z tym robimy sobie coś takiego, o, właśnie 4 z tych kóz weźmiemy teraz i zawieziemy do rzeźnika i wtedy będziemy mieli kozy tak 6, 6, 6 i one będą się rozmnażały, dawały mleko, a pozostałe jak tutaj będzie 8 miesięcy, to oczywiście idzie do rzeźnika i tak będzie to teraz wyglądało, bo w tym przypadku jest troszkę za mało mleka, a poza tym ten limit tu jest, widzicie, 40/53. Oczywiście to one będą się tutaj... Zobaczymy, może później podniosę ten limit, zobaczę. A może nawet nie zrobimy 6, tylko tyle, ile się mi uda teraz załadować, czyli 3 tutaj załadujemy się, ale do rzeźnika mogą być chyba 2. To wywieziemy sobie tylko 2. Tak, weźmiemy sobie, wrzucimy tylko 2 i tyle. Może będzie to tak. Popatrzę jeszcze. Jeszcze przeanalizuję, czy to jest dobrze. Dobra, lecimy sobie tutaj, przejedziemy i teraz tak, rzeźnika jeszcze trzeba będzie... Okej, cofnij. Zaraz będziemy musieli aktywować rzeźnika. I tutaj są 2, tak? Dobra, okej. I jeszcze kury trzeba przywieźć. O, to jeszcze zapomniałem. Ale to jeszcze spokojnie się uda to ogarnąć. I teraz sobie od razu tą platformę przerobię na taką platformę do przewożenia palet i paletę z nasionami zawiozę na pole, bo tam stoi sprzęt. Dobra, tylko że jeszcze tutaj pana rzeźnika trzeba wezwać. Dobra, tutaj otworzymy. Z tej strony. Tutaj mamy jakąś skrzynkę? A tak, tu jest drób. No ale dobra. To jeszcze ten drób też trzeba będzie przywieźć. O, i świnie chyba już niedługo będą też gotowe do szlachtowania. Teraz tak, to jest dobrze. Dobra, opcja. I tak, dobrze mówię, tylko 2. Okej. Jest tu już ten pan? No jest. Jadę z nasionami i przy okazji stwierdzam, że tutaj będą dzisiaj sianokosy robione. Zdecydowanie. To jest moja łąka. Może nie na odcinku, ale poza odcinkiem tutaj będę chciał skosić. Wreszcie te sianokosy wyglądają trochę lepiej w Farming Simulator po ostatniej aktualizacji. Jest to poprawione. Może nie jest jeszcze to idealnie zrobione, ale na pewno lepiej niż to było wcześniej. W ogóle ta aktualizacja, mimo tego, że nie ma jakichś tam dużo punktów, zmian, to jednak są takie, z mojej perspektywy, 2 takie istotne zmiany, o które mi chodziło i w związku z tym naprawdę bardzo dobrze oceniam tą aktualizację, która była w tym tygodniu, więc całkiem nieźle. Dobra. Wreszcie mam nadzieję, że Giants jakoś tak doprowadzi tą grę do takiego stanu, gdzie będzie można naprawdę zacząć popracować sobie nad takimi bardziej zaawansowanymi modyfikacjami, co nie? Bo teraz jest tak jak na przykład jest tego typu sytuacja jak
jak ta mapa. Jak jest jakaś aktualizacja, to nigdy nie wiadomo, co później na tej mapie będzie. Jakie dziwne rzeczy mogą się tutaj dziać, nie? I zawsze jest taka obawia, że coś tutaj może nie pójść. No ale akurat po tej ostatniej aktualizacji 1.10 jak na razie nie widzę tutaj żadnych takich negatywnych zmian, które mogłyby powodować, że tutaj na tej mapie coś się dziwnego dzieje. Może są jakieś problemy, ale ja nie mam jeszcze świadomości, że coś takiego jest. Na razie mi się wydaje, że tu jest wszystko ok. Tak więc z każdą taką aktualizacją podejrzewam, że będzie lepiej, co nie? Dobra. I teraz tak. Włączę sobie tutaj ten pracownik. On tutaj jeździ tym siewnikiem. I ja ostatnio narzekałem na ten siewnik, bo mówiłem, że nie do końca wysiewa. Ale tutaj, na tym polu, mało tego, jeszcze nawozi tutaj chyba. Aha, bo tutaj zobaczcie, nie nawoził. Dobra, jak tam sobie nawozi. Nie będziemy już tego zmieniali. I tutaj w miarę dobrze to robi, nie? Nie ma żadnych przerw. Mi się wydaje, że tamte pole, na którym teraz siałem soję, one ma takie miejsca, które trzeba będzie troszeczkę wyrównać. I dlatego ten siewnik ma problemy. Ale się zastanawiam, czy nie sprzedać go, bo tutaj na tym polu jest dobrze. Wszystko jest dobrze, ale na tym trudniejszym... No zobaczymy, zobaczymy. Piszcie w komentarzach, czy wy też macie problemy z tym siewnikiem na innych może mapach, bo tutaj aktualnie, no mam taką sytuację, że zastanawiam się, dlaczego tutaj jedziesz do mnie? Nie, ty tam jedź dzisiaj. Ty sobie tak jeździsz. W moją stronę jedziesz, czy coś tam nie posiał? No nie mów mi, że tu gdzieś jakiś malutki kawalątek. Ja dobra. Wiecie co? Autentycznie, jak pracownik pracuje, to ja się nie patrzę, jak on pracuje. Ja tylko przychodzę, jak on skończy robotę, okej, jest w porządku i tyle. Bo tak to rzeczywiście można zwątpić w jego inteligencję, a jeżeli przychodzimy tylko w momencie, kiedy on skończy robotę, to nawet nie wiesz, co on tutaj robił na tym polu. Najważniejsze, że on posiał albo, nie wiem, nawiózł i to jest chyba najistotniejsze, co nie? No dobra, lecimy sobie z rzeczami... Właśnie tutaj. Tak, to jest moja łąka. Czyli to wykosimy. Będziemy tutaj suszyli. W ogóle już siana nie mam. Autentycznie nie mam siana, ale to było wszystko tak wyliczone, że spokojnie miało wystarczyć te siano. No jeszcze teraz jak te cielaki wywiozłem na pastwisko, to będzie fajnie. Czas wywieźć te zboże. Nie mam zbyt wiele tego zboża, bo jęczmień to mam 12 ton. Pszenica jest chyba gdzieś około 8 ton. I w sumie nie wiem, czy tam będzie można przerabiać jeszcze owies. Zobaczymy, bo w sumie jeszcze tego nie przetestowałem na tej mapie, bo jeszcze tutaj nigdy nie wykorzystywałem młynu. Nie wiem, jak tutaj w ogóle to działa. Może jakieś śruty też się tam uda zrobić. Chociaż tak naprawdę w tym bączku, który ja mam tutaj do robienia paszy, to też ewentualnie mógłbym zrobić sobie śrutę. Pomyślimy, zobaczymy, z czego tam w ogóle mąkę można zrobić. Bo to też jest istotne pytanie, co nie? I jak na razie mam dosyć dużo narobionej tej paszy dla świń, tak więc nie muszę się martwić. Ewentualnie dowiozę sobie jeszcze soję. Soję też będę sprzedawał przed żniwami. Tak, soję będę sprzedawał przed żniwami i soi dosyć dużo mam. Dosyć dużo kukurydzy mam, ale kukurydzy raczej nie chciałbym sprzedawać, ponieważ w tym roku nie zasiałem w ogóle kukurydzy, jeżeli się nie mylę. I nie będzie, po prostu nie będzie jak zrobić paszę później. Dobra, nie, to jest nie. Jęczmień tylko 7000 mam? Dlaczego tak mało? A w statystykach pokazuje, że tak dużo. Coś tutaj zepsułem chyba. Dlaczego mi tak pokazuje? Zaraz zobaczę. Bo jęczmień mi pokazuje więcej. Gdzie jest ten jęczmień? Aha, już wiem. To jest jęczmień poworkowany jako pasza dla tych... Dla kur. Tutaj jest, zaraz wyjdziemy sobie. Tutaj jest. I to jest jęczmień. Teraz sobie przypomniałem. Dlaczego? Tak, no tutaj jest jeszcze w tych big bagach i jeszcze jest, tak, 4000 i jeszcze tam jest u kur. Tak więc, no niepotrzebnie tą dużą przyczepę brałem. No bo aż tak dużo nie wywieziemy tego. No tak, no ale chcę to wywieźć, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W tym sensie, jakie są tam opcje, to jest jedna rzecz. A po drugie, chciałbym też piekarnię odpalić, żeby te produkcje, no w tym momencie, żeby się produkowało, żeby wykorzystać ten czas,
co nie? A produkcje tutaj są darmowe. Tak więc, chociaż nie wiem jak będzie z piekarnią, wiem, że młyn jest darmowy, tak więc pod tym względem jest to fajnie, ponieważ no nie trzeba za to płacić. W sumie fajnie by było, gdyby to była jakaś usługa, albo za wytworzenie tej mąki trzeba było więcej zapłacić. Nie wiem jak to Andy ogarnął i jestem ciekaw, zaraz sobie to sprawdzimy jak wygląda. Sprawdzałem też tutaj przed chwilą pola, które chciałbym ewentualnie kupić w kontekście tego, że rośnie tam jęczmień albo pszenica. I aktualnie mam niewielkie pole pszenicy, zresztą za chwilę będę przejeżdżał obok niego. Tam jest chyba pół hektara i kosztuje około 40 000. Jest troszeczkę większe pole z pszenicą, też cena nie jest wysoka, natomiast jęczmienie to są już duże kwoty, bo to są duże pola, duże landy i one kosztują tam powyżej 400 000, to są duże. Zobaczymy, pomyślimy. O właśnie, między innymi jedno z tych pól to jest właśnie tutaj. Jak widzicie, niewielkie pole, tutaj jest około pół hektara i te pole będzie kosztowało 40 chyba, niecałe 40 000. Fajnie się wjeżdża tutaj do tego młynu. Do 23 jest otwarty, dobra, okej. Fajnie, tam koło młyńskie naprawdę robi tutaj klimacik. I teraz tak, aha, już widzę pana, gdzie będziemy mogli zakupić. Nie wiem, gdzie się to później będzie pojawiało. Dobra, czekajmy. Najpierw musimy sprawdzić, o co tutaj come. Myślicie, że tutaj będą się pojawiały jakieś worki? Albo tutaj może być tak. No zobaczymy. Autentycznie nie wiem jeszcze, jak tutaj będzie sprawa się przedstawiała. Wiem, że tutaj jest jakiś koleś i teraz tak. Jak widzicie, kupić budynek, młyn zbożowy za 0. No to sobie kupujemy. I on przestał teraz hałasować, bo przedtem hałasował te niemożebnie. I teraz co? Teraz mamy tutaj zarządzanie, czyli jęczmień. O, owies! Przecież mam owies, mogę sprzedać. Jeszcze mam zasiany owies, tak więc spoko. I dużo owsa mam. Tak więc przywiozę tutaj owies, bo tego też mam. Niewiele, ale jest. I jak to jest? Z jęczmienia, przeliczniki. Okej. I jak to jest z owsem? Owiec jest 1:1, czyli jeżeli bym chciał mieć mąkę, to chyba opłacałoby się owiec siać, co nie? W tym kontekście, że na mąkę, nie? Bo widzicie, że tutaj mam stratę niewielką. Tutaj jest też niewielka strata na pszenicy. Sorgo jest okej. O, i śrutę zbożową możemy robić tutaj. Okej, ale z pszenicy? To bym zmienił, bo bym chciał śrutę zbożową z jakiegoś mniej ciekawego zboża zrobić. Zdecydowanie. No ale dobra. Na razie to tak wygląda. Jest śruta zbożowa, tak więc dużo też tutaj można zmieścić. Fajnie. Dobra. Okej. W takim układzie wysypujemy te zboże. Wysypujemy i zaczynamy produkcję. Ładnie. Jest. Tutaj widzę, że jest wózek widłowy. Tak więc, jeżeli będą potrzebne tutaj palety, żeby załadować, to jest wózek widłowy. I to jest fajne pod tym względem. W ogóle ciekawy ten budynek jest. Czy on jest z tej amerykańskiej mapy wyciągnięty? Dosyć ciekawy jest ten budynek. Co nie? Dobra, może na jakąś inną taką mapę starszą można by wrzucić ten budynek. Fajny komin jest, tak więc można by tutaj jakąś cukrownię zrobić. Jeszcze węgiel by tutaj trzeba by dorzucać. Coś tutaj trzeba będzie wymyśleć w tej kwestii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. 144 000 mogę tutaj wrzucić. Właśnie się zakończyło wyładowywanie. Tak więc, okej. Tutaj można gdzieś jeszcze wejść. A, dobra. No i włączymy sobie od razu. Niech się to produkuje. Tak, czyli tak, jęczmień. No nie ma tego dużo, ale 144 000 to jest dosyć dużo tutaj, tak, okej. Tak więc to aktywujemy i teraz zaczyna się hałasowanie. Dobrze. Tak więc rozpoznane jest, już wiemy jak to wygląda tutaj, jaka jest sytuacja. Zastanawiam się, czy owiec rzeczywiście, no bo owiec jest fajną uprawą tak naprawdę. On jest mocno niedoceniany, ten owiec, ale ja lubię owiec,
ponieważ ma krótki okres wegetacji, znaczy w tym sensie, że bardzo szybko rośnie i można go posiać na wiosnę, w związku z tym czasami można sobie jeszcze nawet 2 razy słomę, nie słomę, tylko trawę zebrać. Dlatego lubię owies, autentycznie, bo szybko rośnie i jak widzicie tutaj całkiem niezłe przeliczniki ma na mąkę. Nie wiem jak jest z klonowaniem, bo to jest też indywidualna sytuacja na mapach, to może być różnie. Trzeba pamiętać, że często mamy jakieś takie swoje już mniemanie, że coś tam jakoś tam plonuje, bo planowało tak na podstawowych mapach, ale trzeba wziąć pod uwagę, że na mapach modowalnych to może być naprawdę mocno zmienione. Tak więc trzeba to od nowa przeanalizować i no nie bazować na tej wiedzy, którą mamy, nie? Tylko do każdej takiej bardziej, powiedzmy, zaawansowanej mapy, gdzie jest jakieś prawdopodobieństwo, że twórca mapy nie robi ją tylko i wyłącznie tak, że postawi kilka jakichś tam budynków, a tak naprawdę wszystko jest standardowo, tam te uprawy, pogoda i inne takie dziwne rzeczy. A jeżeli jest to mapa, która jest jakieś prawdopodobieństwo, że tam jest coś to pozmieniane, to trzeba się do tego dostosowywać. Tutaj nie wiem, szczerze mówiąc, jak będą wyglądały plony. Trzeba będzie tutaj obejrzeć sobie, czy jest tutaj coś zmienione, czy też nie. No i oczywiście tu jest jeszcze kwestia tego, jak to rolnictwo precyzyjne będzie, jak będziemy tutaj pracowali na tych rolnictwie precyzyjnym, bo na różnych glebach różnie tam mogą być bonusy również, co nie? Czyli jak masz mapę, gdzie są słabsze gleby w większości, no to może niekoniecznie jakaś tam uprawa, która lepiej sobie radziła na innej mapie, albo na tych standardowych mapach, będzie tutaj po prostu dostarczała więcej ziarna, nie? I to już się zaczyna powoli ciekawie robić, no ale niestety jeden jest duży problem i to jest bardzo duży problem. Niestety nie ma zbyt wiele map, gdzie autorzy tych map ingerują w to i troszeczkę zmieniają, urealniają. Tak więc, no szkoda. No niestety jest tego typu taki trend, że mapy najczęściej mówione, mapa niemiecka, mapa polska i tak dalej, a pogoda jest najczęściej ta sama. Na przykład wyobraźcie sobie, nic w plonowaniu nie jest zmieniane. No szkoda, można tutaj by troszeczkę porobić. Nawet można zrobić sobie, zindywidualizować tego typu ustawienia w stosunku do rolnictwa precyzyjnego. Bo jeżeli ktoś mówi, że jego mapa ma wsparcie do rolnictwa precyzyjnego, bo jest wykonana mapa gleb, no to, no dobra, ma wsparcie, ale takie niezbyt duże, bo nawet jeżeli nie ma takiej indywidualnej mapy gleb, no to oczywiście modyfikacja, jakim jest rolnictwo precyzyjne, samo sobie dorzuci jakąś tam mapę gleb. Natomiast można rzeczywiście te parametry pozmieniać sobie, jak wygląda tutaj planowanie na różnych glebach i tak dalej, i to zindywidualizować pod kątem rolnictwa precyzyjnego i dodać sobie to do mapy i to naprawdę można się wtedy zdziwić. Mam nadzieję, że takie mapy też będą powstawały. No niestety, one są rzadko autorzy widzą taką potrzebę i przez to większość graczy myśli, że no te zasady, jakie są na podstawowych mapach, no to one są później autentycznie na tych mapach modowalnych, a jest przecież zawsze okazja, żeby to pozmienić. Dobra, wysypujemy sobie ten owies. Jeszcze polecę po pszenicę. A tutaj sorgo też ma, ale nie mam chyba sorgo. Więc przywiozę tutaj pszenicę. No i to już jest chyba na dzisiaj zrobione, bo tutaj nie podejrzewam, żebym... Właśnie, chciałbym jeszcze zrobić te sianokosy autentycznie. I kontrakty. Zaraz kontrakt będzie skończony. Jeszcze mam 2 kontrakty na nawożenie. No ale to trzeba będzie też beczką jeździć. Tam pracownik nie za bardzo to ogarnia, szczerze mówiąc. Ma problem, żeby włączyć pompę, co nie? Dobra. Taką dużą przyczepę sobie kupiłem, bo chciałem... Wiecie co? Bo miałem taką nadzieję, że tutaj będę dużo gdzieś młócił na jakichś polach. Jest ta przyczepa kupiona. Ale jest naprawdę fajna. Ta przyczepa fajnie się, zobaczcie, jak powolutku się opuszcza. Lubię coś takiego. Oczywiście ja się tutaj pośpieszyłem i pojechałem. Ale fajnie, że ona się tak powolutku opuszcza. To jest też bardzo fajne. Może nie każdy zwraca uwagę na to, ale ja zwracam uwagę na to, że te maszyny się teraz tak powoli rozkładają, tak jak powinno być. Dobra, lecimy, tak jak powiedziałem, jeszcze mam nadzieję tutaj spróbować troszeczkę powalczyć z trawą.
Odbieram pieniądze za kontrakty, siew został zakończony i tu jeszcze miałem z nawożeniem i teraz widzę, że wyskoczyło mi również pielenie, całkiem niezłe kwoty tutaj, tak więc pielnik będzie też w użytkowaniu, więc okej, fajnie, nawożenie też, ale to gnojowicą, tego odchwaszczania to sobie odpuścimy. Tutaj natomiast jesteśmy z tą trawą, walczymy w ogródku. Dlaczego to tak jest robione? No tutaj chodzi o to, żeby po prostu zrobić na stałe bardzo dobrą ocenę środowiskową dla tego miejsca, ponieważ tutaj są grunty orne. Jeżeli nie zrobimy tego dobrze, no to będzie tutaj cały czas ważyło niewiele, bo niewiele, ale będzie ważyło. A poza tym chciałem to przetestować i aktualnie, proszę zauważcie jaka jest sytuacja, 100%. Jest idealnie, czyli wszystkie te parametry są, nie? Tutaj dokładnie na 100%. Fajnie by było, gdyby każde pole było, dzięki temu ta średnia by była wyższa, no ale nie każde jestem w stanie zrobić, natomiast tutaj, z racji tego, że ja tutaj nie będę gospodarzył, to na stałe to jest wyłączone z produkcji, to sobie najpierw muszę zrobić na 100% i żeby było cały czas tutaj 100%, tak? I następna fajna rzecz, to o czym mówiłem, to jest naprawdę, no, dobra rzecz. O, teraz będziecie to może lepiej widać. Wreszcie ten ciągnik, jak są sianokosy, to on na tej trawie nie skacze. Nie skacze. No i powiem wam, że no taka prosta rzecz, takie rzeczy Giants powinien naprawiać. One robią robotę. Dlatego mi ten ostatnia aktualizacja autentycznie bardzo mi się spodobała, bo takie małe rzeczy, jak tutaj tym ciągnikiem jeździmy sobie po tej trawie i on wreszcie nie skacze po tej trawie. No może dlatego, że tej trawy tutaj aż tak wiele nie ma, to też może być prawdą, chociaż no nie, że aż tak mało jest, nie? Ale wreszcie ten ciągnik jakoś tak się zachowuje, nie? Zobaczcie. Po prostu jak gdyby ugniata tą trawę, no nie wiem jak to Giant zrobi, nieważne jak to Giant zrobi, ważne, że zrobił dobrze. Przynajmniej efekt jest taki, no nie wiem czy to jest dobrze, ale mi po prostu to pasuje. Nie skaczemy i tyle. A więc tak, teraz sobie to też tutaj skosimy. Nie będę tego przetrząsał, bo zawiozę to do suszarni. Mam tutaj zgrabiarkę, tam jest, stoi pod drzewem. To sobie później przyjadę tu i przyczepą samozbierającą to zawiozę do suszarni, co nie? Bo suszarnię mam. Tak więc, a tym sprzętem później tylko że tym chyba małym przyjadę, New Hollandem, tutaj to zrobimy. Dobra, jeszcze tak, opuścić, jak to się robi? Okej, fajnie. No i wreszcie wypadałoby kupić jakąś naprawdę kosiarkę taką... No, tak, w czerwcu będziemy kosili tutaj tą dużą łąkę, a więc chyba zakupimy sobie najpierw kosiarkę czołową. Tak, bo chyba Pottingera. Albo jaką polecacie kosiarkę, może z modyfikacji, w kontekście tego, żeby, wiadomo, czołowa musi być, ponieważ mam przyczepę samozbierającą i chciałbym właśnie do suszarni od razu sobie wrzucać to do, powiedzmy, za ciągnikiem od razu, żeby zbierać i żeby to później ta kosiarka współpracowała, nie wiem, albo z boczną kosiarką, albo z tą podwójną tylną, z tym motylem, bo kiedyś tu będę miał na pewno więcej łąk, ponieważ no tutaj na pewno na jakimś etapie będzie dużo bydła, bo taki jest tutaj plan, żeby było dużo bydła, nie? Dobra, wyłączymy sobie to. Ja znowu włączyłem, nie, bo tutaj mi się złe klawisze mam przypisywane i czasami, no te opcje są rzadko tutaj przeze mnie używane, tak więc chyba tak. Pojedziemy sobie już na tą nową działkę. Nie, na tą starą łąkę, powiedzmy, tak? W sumie tam, wiecie co, na tej starej łące mógłbym przeorać i zrobić tak jak tutaj. Zastanawiam się, czy to nie byłoby dobry pomysł? I teraz tak, tu będzie na 100% i najprawdopodobniej, wiecie co? Ja mam zamiar tutaj, jak zbiorę, nie będę tutaj nic orał, nic zostawię, takie po zebranej trawie. Tutaj na mapie jest bardzo ciekawa mechanika, jeżeli mamy trawę zasianą i ją skosimy, to musimy ją wałować, żeby ona odrosła. Jeżeli nie będziemy jej wałowali, to ona nie odrośnie. I w sumie fajnie będzie, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gdybym tutaj, chociażby sobie aktywujmy papryczki chili.
No i coś takiego, że nie będzie... No tak. Chyba to zostawię. Tu będzie tekstura, że była trawa skoszona. W sumie elegancko, nie? Tylko jeszcze tą trawę oczywiście zbiorę. Dobra, lecimy sobie. Co teraz zrobimy? No, zakończymy ten odcinek, bo to już wystarczająco długi na dzisiaj jest. Tylko tak zastanawiam się, z której strony wejść. Jadę sobie tym sprzętem na tą moją łąkę, skoszę sobie trawę i za chwilę tutaj małym New Hollandem przyjadę i będziemy mogli sobie zrobić tutaj, zebrać tą trawę i zrobić jeszcze 2 kontrakty. Zdecydowanie 2 kontrakty zrobić na pielenie. No to zaraz do ojca, do pielnika i lecimy. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał, ale się ładna pogoda zrobiła. 13:57. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.